muszę przyznać, że bardzo jestem zadowolony, że Venom The Last Dance to jest ostatni taniec, bo chciałem powiedzieć, no wiadomo, superbohaterski film, czy tam antybohaterski, to już różnie na to, jak patrzysz na Venoma, ale w porządku, będzie dobrze. No może byłoby i dobrze, ale akurat nie tym razem. Fabuły, no nie ma co zdradzać, rzeczywiście, to jest kontynuacja poprzedniczki. Zaczynamy w momencie, kiedy w Spider-Manie Doktor Strange tam robi psik i rzeczywiście wszystko wraca do normy, powiedzmy do naszej normy, a Venom z Eddiem wracają do swojego świata, do swojego uniwersum. Niech tak oczywiście będzie. No i tutaj rzeczywiście dzieje się bardzo dużo, bo są ścigani przez Venomy. Umówmy się, powiedzmy, przez Knula. Są ścigani przez ludzi. No i tak myślałem, okej, no to będzie rzeczywiście fajnie, ponieważ są między młodym a kowadłem, ponieważ no Knul chce go dorwać. Z jakich względów to musisz przekonać się, bo nie będę zdradzał o co chodzi. Ścigają go ludzie, no bo wiadomo, tam troszeczkę narobił w tych poprzednich częściach, rzeczywiście nabroili we dwóch. No i będzie ciekawie. Tak to sobie pomyślałem, no i rzeczywiście, można by powiedzieć, akcji się dzieje bardzo dużo. Naprawdę to, co tutaj w tym filmie wyprawiają, to jest może nie nieporozumienie, ale rzeczywiście bardzo się dużo rzeczy dzieje, ale okej, o ile to w poprzednich częściach to miało wszystko ręce i nogi, no to tutaj rzeczywiście okazało się, że mamy Venoma, ktoś mu odgryzł ręce, nogi stracił w tańcu i po prostu jest rzeczywiście słabo. Bo na przykład dostaniemy ten taniec, ostatni taniec, gdzie Venom tańczy bodajże do piosenki Abby czy czegoś innego. Oczywiście, ja wiem, to jest Venom, więc może praktycznie rzecz biorąc niemalże wszystko robić. Może ma po prostu, dziękuję bardzo, ja się będę bawić, no ale nie tym razem rzeczywiście nie było to bardzo dobrym sposobem. Pomysłów oczywiście było kilka i no, co tu dużo mówić, miał powrócić Andy Serkis jako reżyser. On oczywiście reżyserował drugą część, czyli Venom Let There Be Carnage, no ale studio stwierdziło, nie, my damy trzecią część Venoma debiutantce. Będzie to Kelly Marcel, która pracowała oczywiście jako scenarzystka, jako producentka przy poprzednich filmach i rzeczywiście tutaj się sprawdzi. Nie tylko akurat rzeczywiście w swoim dorobku Kelly Marcel ma Venomy, bo również w swoim dorobku ma, no między innymi Ocalić Pana Banksa, 50 Shades of Grey, tak, wiadomo, znamy tenże film, Terra Nova, Cruella, więc no kilka, że tak powiem, produkcji ma na swoim koncie, ale czy to rzeczywiście jest świetna sprawa? No niekoniecznie. Mam oczywiście ciekawostki z IMDb, którymi się będę wspierał, bo zanim Kelly Marcel została zatrudniona do wyreżyserowania trzeciego filmu, Andy Serkis miał być. Oczywiście mówiłem o tym wcześniej. Wyraził on zainteresowanie powrotem do reżyserii kolejnego filmu o Venomie i uznał, że w przyszłych filmach będzie więcej do odkrycia z Venomem. Zanim ta postać spotka Spidermana w przyszłym filmie tak zwanym crossoverowym, czyli no wiadomo MCU i Sony, w tym dalsze zgłębianie tematu Instytutu Ravencroft i innych potencjalnych złoczyńców tam przetrzymywanych. Więc rzeczywiście akurat Andy Serkis podążać chciał w tą stronę, bardziej zgłębić, co tutaj się będzie działo, no ale oczywiście pani reżyser miała inny pomysł, no i rzeczywiście chyba nie wyszło to jej na dobrze. Więcej powiem, na pewno jej to nie wyszło na dobrze, bo akurat to nie jest świetny film. Powraca kilku naszych starych znajomych, w ogóle taka ciekawostka, że tutaj mam wszyscy główni członkowie obsady, czyli Tom Hardy, no wiadomo jako Eddie, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans i Stephen Graham są Brytyjczykami, ale w tym filmie wszyscy grają Amerykanów. Czyli okazało się, że Brytyjczycy są na tyle wiarygodni, żeby zagrać Amerykanów, czy tam Amerykanów, że rzeczywiście weźmiemy ich. No, oczywiście pół żartem, pół serio to jest traktowane, ale jakoś tak to wyszło. Nie jest to oczywiście jedyna zmianka, że tak powiem, jeżeli chodzi o obsadę, bo między innymi Owen Wilson został zaproszony o zagranie roli Stricklanda, ale odmówił. Nie wiadomo jakie są względy, może terminy, może scenariusz. Znając Owena Wilsona, bardziej scenariusz i tę rolę dostał Chiwetel Ejiofor. Więc fabularnie tutaj jest bardzo nierównie i bardzo słabo. Bo oczywiście wiadomo, Venom będzie biegał, będzie bił się, będzie zjadał głowy, ale na przykład to, że będziemy mieć Venoma żabę, Venoma rybę, Venoma karalucha czy Venoma konia, no to się niespecjalnie spodziewałem i tak niekoniecznie jak dla mnie to ma ręce i nogi. Tutaj spokojnie mówię od razu, ponieważ pojawiają się aktorzy, którzy już występowali w MCU, jak chociażby właśnie Chiwetel Ejiofor, wiadomo, wystąpił w 2 filmach z Doktorem Strange'em, również pojawił się Rhys Ifans, który wystąpił w niesamowitym Spider-Manie i ostatnim Spider-Manie również, ale oczywiście to jest
jak najbardziej. Inna ziemia, więc można powiedzieć inne uniwersum. Tak, inne uniwersum, ale to samo multiversum. Pewnie można byłoby tak rzeczywiście to wszystko ująć. Oczywiście są dwie sceny po napisach, ale omówię je dopiero później. Więc fabularnie ten film się naprawdę nie trzyma kupy, jest bardzo nierówny. Jeżeli chodzi o postaci, to byłem zaciekawiony, ponieważ no Eddie, po raz trzeci Tom Hardy wciela się w rolę Venoma Eddiego. No i niestety widać, że on jest zmęczony tą rolą. Widać, że styrał go bardzo, nawet tak naprawdę ktoś widziałem jakieś porównanie właśnie Eddiego z pierwszego filmu i z tego, gdzie tak naprawdę chyba minął rok czasu fabularnie, no to rzeczywiście jest totalna degrangolada, ale Tom Hardy jak świetnie się bawi postacią Venoma w pierwszych dwóch filmach, tutaj to jest na zasadzie, o nie, ja już nie chcę, po prostu dobra, zróbmy ten film, odpalmy go, bo mam w kontrakcie. Ja już rzeczywiście więcej nie chcę powracać, bo to już nie nadaje się to do niczego. Po prostu, gdyby nie to, że mam kontrakt, to bym w tym filmie nie wystąpił, a wiadomo, scenariusz jaki jest, taki jest. Chiwetel Ejiofor jako Strickland, tak, rzeczywiście nadaje się fajnie na antagonistę, a przynajmniej jednego z antagonistów, bo to jest dobra postać. Rhys Ifans jako Martin, Marcin wraz z rodziną. Tak, no troszeczkę taki zakręcony wujek, wiesz, to jest taki pozytywnie luźny Janek, ja o nich mówię, po prostu są takie osoby, które rzeczywiście gdzieś tam są odstrzelone w kosmos, ale jak najbardziej można sobie z nimi poradzić. No i jest jeszcze tutaj patrzę sobie, Peggy Liu w roli pani Chen powraca, no bo rzeczywiście musi i kilka innych osób, nie będę zdradzał wszystkiego, ale ogólnie chciałbym powiedzieć, no nie powinno być źle, tak? No bo rzeczywiście dużo się dzieje. Jak się łatwo można spodziewać, skoro ostatni taniec, skoro Mega z Wallem, co oczywiście już było ujawnione w zwiastunie, jest Knull, w tejże roli powraca Andy Serkis, no to rzeczywiście powinno być dobrze, tak? Powinno być super, będzie się działo, bo Venomów jest wielu, no nie tylko jestem ja, ale wiadomo, jest jeden, ale jest wielu, więc tutaj jest fajnie. Na przykład jest taka ciekawostka, że podczas ostatniej bitwy jednemu żołnierzowi o imieniu Thompson nogi są odgryzione przez ksenofaga, tak się nazywa, takie tłumaczenie jest przynajmniej polskie, ale poza tym przeżywa. W komiksach Flash Thompson został gospodarzem symbionta Venoma jako agent Venom po utracie nóg w wojnie w Iraku. No, studio potwierdziło, że w tym momencie już trwają prace nad produkcją, nie wiadomo czy to będzie film, czy będzie to serial Agent Venom, nawet pisałem o tym kilka dni temu na Facebooku, na tak zwanym fanpage'u Marcinowej recenzji, więc możesz sobie sprawdzić, czy to po prostu tylko takie oczko puszczone do nas i za chwilę będziemy mieć rzeczywiście tę postać w... to się nazywa tak? Spider-Man, coś tam, no nieważne. W tym uniwersum zobaczymy, czas pokaże jak to będzie wszystko wyglądało, aczkolwiek bym się nie zdziwił, no bo co tu dużo mówić, może ten film nie jest dobry, nie jest dobry według mnie przynajmniej, ale zarobił dosyć dużo pieniędzy na tyle, żeby rozszerzać. Teraz wiesz dokładnie, że za każdym razem jak tylko coś się pojawia, to od razu kręcimy uniwersum, nie ma problemu, będziemy robić z tego wszystkiego. Mattel robi z Barbie i z wszystkich innych, także każdy teraz oczywiście chce zrobić uniwersum, no i powiedzmy włoska firma Mamonna Kasucci-Szmal musi się zgadzać. Ale film jako całość, no bo efekty wizualne tak, no w porządku, to nie jest akurat rzeczywiście bardzo źle tym razem, nie jest oczywiście bardzo dobrze, ale nie jest najgorzej, ale film jako całość po prostu nie sprawia, że no okej, to jest ostatni taniec, bawmy się, dajcie nam coś fajnego, coś ciekawego, no nie, widać rzeczywiście, że kiedy dostajemy taką postać, która, no można powiedzieć, jest większa niż życie i ugruntowana jest już w świecie, no bo wiadomo, oczywiście są komiksy, są filmy, mieliśmy przecież dwa, no i to można powiedzieć, wiemy jak to się je, wiemy o co chodzi, mnóstwo animacji i tak dalej, no to baza fanów jest potężna. No i w tym momencie, skoro dołączamy jeszcze Knulla, dołączamy jeszcze innych Venomów, inne Venomy, bo też kilka jest kobitek, jeżeli w ogóle symbionty mają płeć, no to rzeczywiście jest grubo, naprawdę jest grubo i tak powinno być, ale nie tym razem, bo tutaj fabuła jest taka, że no to my sobie przemieścimy się z punktu A do punktu B, a po drodze ktoś nas zaczepi, to mu weźmiemy i jako Venom zjemy głowę. Tyle, dziękuję bardzo. W międzyczasie wplączemy kilka głupich żartów Eddiego, który naprawdę jest już styrany, zmęczony tym wszystkim i tyle. No nie jest to rzeczywiście dobra sprawa, no bo myślałem, że będzie to rzeczywiście dobre, lepsze, ciekawsze, że
będzie no, totalny rozpierdziel. Wiesz, tak jak mieliśmy jazdę bez trzymanki w drugiej części, Venom Let There Be Carnage, tam rzeczywiście się działo, Woody Harrelson po prostu pięknie. No wiadomo, że Woody'ego Harrelsona tutaj nie ma, bo Carnage, jak to mawiał Siara, odłożył łyżkę i już go nie ma, czyli dla tłumaczenia angielskiego, no Carnage już nie żyje, ale panie i panowie, no można było zrobić dobry film, można było zrobić ciekawy, a wyszło takie nie wiadomo coś. Zamiast ostatni taniec, to wiesz, mamy tutaj jakiś taniec połamaniec. Jak to powiedział jeden polityk, mieli zrobić fajnie, a wyszli zatańczyli Brettgensa. Tak to powiedział jeden polityk wiele lat temu. No i niestety nie jest to produkcja dobra, którą bym mógł tobie polecić, więc powiem w ten sposób, Venom 3 nie nadaje się do niczego. No chyba w sumie, że masz biegunkę i tak będziesz cały czas kursować kino, toaleta, no to wtedy możesz mieć taką migawkę i wyłapiesz najfajniejsze rzeczy, ale oprócz tego nie, to nie jest produkcja, którą warto obejrzeć, którą warto polecić, co najwyżej jako fanka, ciach, obejrzyj, odhacz, dziękuję bardzo, a tak widziałem, a o czym to jest? Już nie pamiętam, bo rzeczywiście tak to jest z tym filmem. Mamy 2 sceny po napisach, więc tutaj zdradzę, co tam się dzieje, więc domyśl się też, że również zdradzę zakończenie, więc jak nie chcesz wiedzieć, to dziękuję bardzo. W pierwszej scenie dowiadujemy się, no bo ten Knull, no niestety nie udało mu się, albo stety, w zależności na to, jak popatrz na to, nie udało mu się uwolnić z więzów, z okowów, cały czas jest gdzieś tam pojmany i uwięziony, ale stwierdza, ja nadejdę, ja wrócę, ja przyjdę. Oczywiście w tej roli po raz wtóry mówię, że Andy Serkis, no i okej, w porządku, jak najbardziej, domyślam się, że w kolejnych częściach, może już w tym momencie nie Venoma, no bo wiadomo, że to był The Last Dance, czyli ostatni taniec, ale w kolejnych filmach, no może być Agent Venom, może ktoś inny dostanie swoją, wiesz, tak zwany spin-off, czyli kolejny film, wcale bym się nie zdziwił, może po prostu w Spider-Manie się pojawi i Venom powróci, ale zaraz, jak Venom powróci? Przecież, uwaga, zaraz zakończenie filmu, przecież Venom ginie w tym filmie. No właśnie, od tego jest druga scena, kiedy się okazujemy, że barman, z którym to właśnie Eddie rozmawia najpierw na ziemi, że tak powiem naszej, tam gdzie jest Spider-Man i gdzie zostaje wciągnięty po tym, jak rzuca pierwsze zaklęcie Doctor Strange, potem zostaje wciągnięty z powrotem do swojego uniwersum i ten barman, no gdzieś tam coś tam powiedział, więc przyszło do niego jakiś tam, wiesz, FBI, CIA, PKP i zgarnęli go i aresztowali i wychodzi po tej całej zadymie, po tym wybuchu, wychodzi gdzieś tam z więzienia i mówi, o proszę bardzo, żyje, a obok niego podąża sobie taki mały symbiont, tak, czarny, tak jak Venom tam za mną i wskakuje sobie na karalucha i śmiga, więc w domyśle, no to jednak Venom is still alive, czyli Venom nadal żyje. No zobaczymy, jak to się będzie działo. Póki co nawet nie sprawdzałem, jak w tym momencie film sobie poradził w kasach kinowych. Czy tu jest jakaś informacja o budżecie? Tak, budżet to jest około 120 milionów dolarów. Przypomnę, że jeżeli chodzi o budżet, to jest tylko i wyłącznie produkcja. Nie ma tego, co zostało wydane na produkcję filmu. Przeważnie to jest około połowa, jeżeli nie więcej, czyli można powiedzieć, że ten film kosztował około 200 milionów dolarów, ale w tym momencie tutaj już jest kolejna informacja, na dzień 18 listopada film zarobił 436 milionów dolarów, czyli się zwrócił. No mi też się zaraz zwróci rzeczywiście, nie pewnie w taki sposób, jaki sobie by życzyło tego studio, ale akurat tak też może być, więc... Czy dostaniemy kolejnego Venoma? Na pewno już wydaje mi się, że bez Toma Hardy'ego. Może akurat okazać się, że dziękuję bardzo Eddie Brock. Też nie jestem, że tak powiem, bardzo zaznajomiony z tym, czy Venom w komiksach, napisz mi o tym, czy Venom w komiksach też połączył się z kimś innym niż tylko z Eddie Brockiem. Może rzeczywiście były jakieś inne postacie i tutaj też upatrują, w porządku, był Eddie Brock, 3 filmy, w porządku, skaczemy na inną osobę, a może potraktują to inaczej, a może będzie po prostu stwierdzenie, no to my weźmiemy innego aktora, młodszego, który zagra w kolejnych 3 filmach, ale to będzie takie oczko puszczone do nas, ale to cały czas jest ten sam Eddie. Naprawdę tak to rzeczywiście może być. Czas pokaże. Domyślam się, że wszystkiego dowiemy się po tym, jak włoska firma Mamonna Casucci Szmal poda nam informacje, bo gdy już Venom trafi na VOD, czyli to jest Sony, domyślam się, że to najprawdopodobniej będzie Disney+, chyba że oni mają jakieś tam inne umowy w związku z tą postacią. Dowiemy się, że film zarobił tam
600-700 milionów, no i to jak najbardziej się zwróciło i studio stwierdza, ok, no to lecimy dalej, już nie tylko agent Venom na małym ekranie, ale też rzeczywiście inne postacie, inne symbionty mogą się pojawić. A więcej komiksowych filmów, komiksowych recenzji właściwie jest na tej liście. Pewnie, że tak, obejrzyj, bo warto.